Jakość tych tutoriali będzie wysoka. No i mi się wydaje, że to jest dosyć proste. Po prostu przeciągnąć nowy obiekt i już voilà. Cześć! Z tej strony Kochapuszek i wracam do Was z nowym pomysłem, a konkretnie chciałabym oprócz luźnych pogadanek z moimi speedbendingami w tle zrobić serię krótkich tutoriali, które będą dotyczyć bardzo konkretnej rzeczy w danym programie. I w dzisiejszym tutorialu chciałabym opowiedzieć o maskach. Jest to funkcja, która znajduje się zarówno w Photoshopie, Illustratorze, jak i InDesignie. Znajdziemy ją również w programach do animacji i montażu, ale dzisiaj skupmy się tylko na tych programach 2D. A więc do czego może służyć taka maska w Photoshopie na przykład? No to powiedzmy, że sobie rysujemy esencję i mamy jej piękne włosy. I zarysowaliśmy piękny kształt tych włosów. Jakość tych tutoriali będzie wysoka. No i chcemy te włosy bardziej pokolorować, pocieniować. Co zrobić? Tworzymy nową warstwę, klikamy prawym i klikamy utwórz maskę przycinającą. I tutaj, jak widzicie, znajduje się taka mała strzałeczka do tej warstwy poniżej. Można to zrobić również wciskając Alt. Tak. Dobrze. I wybieramy sobie inny kolor, żeby było widać, co się dzieje. I kolorujemy. I jak próbujemy wyjść poza tą linię, to nie jest to widoczne. A co się dzieje, jak zwolnimy tą maskę? Prawym kliknij. Widać, że tutaj wyszliśmy poza tą linię. Czyli jakby nie powstrzymuje to nas przed wychodzeniem poza linię. Nie rysuje tylko w danym obszarze, ale jest to tylko widoczne wtedy. Jak zrobić w takim razie taką maskę, która nie pozwala nam wyjść poza dany obszar, który narysowaliśmy sobie? Możemy do tego użyć jednej z opcji blokowania, takiej z kwadracikami. Wtedy widzimy, że tutaj jest kłódka, która nam blokuje warstwę i możemy przejść innego koloru i rysować tutaj tak, jakiś inny kolor. To naprawdę nie ma znaczenia. Teraz możemy sprawdzić, jak to odblokujemy, co się dzieje. Rysowaliśmy tylko po tym obszarze, który wcześniej narysowaliśmy i zablokowaliśmy. A więc już mamy tutaj dwie możliwości, dwie opcje warstwy, czyli tutaj opcję warstwy przycinającej, maskę przycinania i to się przydaje w wielu rzeczach, na przykład właśnie w rysowaniu. I to może być w rysowaniu nie tylko włosów, ale oczu, skóry i tak dalej. Także warstwę, której zaznaczymy sobie tutaj te kwadraciki i wtedy możemy rysować po danym obszarze i nie wyjdziemy poza niego. Stwierdziliśmy, że sobie chcemy zrobić ładną czcionkę. Tutaj sobie napiszemy coś. Trochę powiększymy ten tekst.
i chcielibyśmy, żeby był taki jakąś grubszą czcionkę. I chcielibyśmy, żeby ten tekst, na tym tekście było zdjęcie. I to też możemy zrobić za pomocą maski warstwy, maski przycinającej. Utwórz maskę i w ten sposób możemy zrobić takiego kwiecistego kołapuszka. Tutaj mamy sobie kwiaty i chcemy je wyciąć z białego tła. Korzystamy wtedy z tej maski, którą znajdziemy tutaj w menu w warstwach na samym dole. Klikamy i pojawia nam się nowa warstwa obok tej naszej, która jest warstwą maski, z maską warstwy i wtedy możemy czarnym kolorem wycinać te kwiatki. Ale jak przez przypadek wyjdziemy gdzieś z tego, sobie tutaj to jest za dużo powycinamy, nie możemy tego cofnąć. Możemy użyć albo gumki, albo zmienić kolor na biały. Taka warstwa działa zero-jedynkowo, czyli jeśli rysujemy czarnym, to usuwamy. Jeśli rysujemy białym, to usuwamy maskę, czyli jakby pokazujemy ten pierwotny rysunek. I to jest super sprawa właśnie przy takim szparowaniu, przy wycinaniu z tła, również przy innych rzeczach. Oprócz tego, że wycinamy sobie z tła, możemy również tworzyć efekty, które działają na masce. Czyli tutaj sobie tworzymy na przykład nie wiem, nowy efekt na warstwie barwa na scenie. No i tutaj sobie zmieniamy coś. Powiedzmy, że zrobimy takie fioletowe kwiatki. Nieważne. No i zauważcie, że ta warstwa też ma maskę. I można na niej rysować. I można na przykład nadać taki efekt tylko danemu kwiatkowi albo wszystkim kwiatkom oprócz jednego. Ale sobie nie zdajecie sprawy, ile to daje możliwości. Albo na przykład właśnie pokolorowania tylko fragmentów. I tu jak coś zmieniamy, się zmienia wszystko oprócz tego, co zostało usunięte na masce. Mało tego, możemy taki efekt przyciąć tylko do tej maski. Czyli na przykład ten kołapuszek, który wyciągniemy sobie tutaj na górę. Mamy ten efekt tutaj we wszystkich warstwach, ale możemy go potraktować również maską. Jak to w praktyce wygląda? To jest mój kołapuszek, moja ilustracja kołapuszka. I tak, jakbyśmy chcieli zmienić na przykład kolor obrysu. Obrys jest na tej warstwie, kolor obrysu jest na tej, więc możemy dowolnie go zmieniać. Możemy na przykład zrobić taki sam jak kolor włosów. Możemy również zmieniać sam kolor włosów i jako, że on ma gradient tutaj taki
z brązowego, ciemnego do jasnego możemy mu nadać gradient inny, na przykład zielony do czerwonego. Nie bardzo lubię to połączenie kolorów, ale może być. Będzie szalony kołapuszek z szaloną fryzurą. Czyli to jest mega łatwe. Więc w jaki sposób wyglądają maski w Illustratorze? Wyglądają trochę inaczej. No to też sobie zrobimy ćwiczenie z tekstem. Kołapuszek. I czy da się tak zrobić? Utwórz maskę przecinania. Przy czym zauważcie, że rzecz, do której docinamy, jest na górze, a nie na spodzie, nie na warstwie pod spodem. Więc zaznaczamy obie rzeczy i klikamy prawym i utwórz maskę przecinania. I voila! Obiekt tak. I utwórz maskę przecinania. To jak edytować taką maskę. Tutaj u góry widać takie ikonki. To są należące do grupy przecinania. Musimy sobie na nie kliknąć. Wtedy zobaczymy to, co jest to, co jest w masce tam w środku. Przycięte. I tutaj możemy edytować to, co przecina. W tym designie maski wyglądają trochę inaczej. Pokażę to na przykładzie obrazka. Mamy sobie tutaj lawendę. I maska jest w zasadzie już nadana na ten obiekt, na ten rysunek. Z pomocą narzędzia zaznaczamy możemy powiększyć, zmniejszyć, a nawet użyć piórka, aby zmienić tą maskę. I ona się bardzo przydaje, kiedy mamy jakiś layout i nagle się okazuje, że musimy podmienić ten obrazek. I możemy to zrobić bardzo szybko, po prostu przeciągnąć nowy obiekt i już voilà. A tutaj te węzły, które działają tak samo jak w Illustratorze, również przy piórku w Photoshopie, przydają się wtedy, kiedy mamy oblewać tekst. Pomimo tego, że obiekt możemy zaznaczyć, że był oblewany tekstem dookoła, to nie działa tak do końca dobrze, więc można to zrobić ręcznie. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że ta lekcja Wam się podobała, że coś z niej wyciągnęliście. To teraz może małe podsumowanie. W Photoshopie można nadać 3 rodzaje maski. Jest to maska docinania, którą można dodać właśnie za pomocą prawego kliknięcia i albo zwolnić maskę, albo ją utworzyć. Jest to efekt maski, który możemy nadawać i potem edytować za pomocą chociażby pędzla. Tak samo możemy tą maskę danej warstwy edytować za pomocą pędzla białego i czarnego koloru. I możemy również nadawać maskę tekstowi. W Illustratorze również możemy nadawać maskę tekstowi. Tekst musi być na wierzchu, a to, co ma być przycięte, ma być pod spodem. To samo można zrobić z elementami, do których przycinamy. Tutaj też można użyć chociażby piórka i edytować to. Czy tu się... O, jest. Udało się. Pięknie. I edytować warstwę, która jest... maskę, która jest pod spodem.
Można za pomocą tych dwóch ikonek. Tu można ją sobie przesuwać, zmniejszać i tak dalej. Tu można za to przesuwać, zmniejszać, zwiększać obiekt, do którego jest dotknany. W Illustratorze maska nadawana jest od razu. Tu jak się kliknie w środek, można przesuwać to, co jest przycięte. Tak. A jak zaznaczone jest na niebiesko, to znaczy, że się całe przesuwa. Można również używać piórka, żeby edytować maskę. Dostęp do tego jest trochę łatwiejszy niż w Illustratorze. I można podlinkować inne pliki w bardzo prosty sposób. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że ten tutorial był pomocny. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę. I mam nadzieję, że już niedługo spotkamy się w nowym tutorialu. Do zobaczenia.